Bezpieczeństwo aplikacji web, kontrola dostępu do funkcji i danych, dostęp do ukrytych stron. Uruchamiamy laboratorium. Posiadasz dostęp do web serwera obsługującego prostą stronę HTTP. Strona ta dostępna jest pod adresem http 99.0.16.3. Treść zadania. Aplikacja posiada ukryty panel administratora. Przeszukaj najpopularniejsze ścieżki serwerowe w celu odkrycia adresu panelu administratora. Web aplikacje są projektowane w różny sposób. Często istnieje takie przeświadczenie, że coś, co jest ukryte, to jest bezpieczne. To jest nieprawda. Nie ma czegoś takiego, że uzyskujemy bezpieczeństwo przez ukrycie, bo wydaje mi się, że jak na przykład w tym przypadku, że panel administratora będzie znajdował się pod jakąś nazwą strony, czy gdzieś pod nazwą, której nikt nie będzie znał, niestandardową, to tylko ja to wiem. To tak się wydaje, bo w rzeczywistości wszystkie strony są przeszukiwane w ciągu każdego dnia wielokrotnie. W tym przypadku łatwo te strony, te wszystkie skrypty, boty, mówimy, odnajdują strukturę strony i mogą znaleźć pewne katalogi czy pliki, które wydaje się, że jak ktoś nie zna linka URL czy adresu URL, gdzie coś jest zawarte, no to nie mamy do niego dostępu. No nie. Często można je przeszukiwać i to są jedno ze słabości, które powinniśmy wyszukiwać. Sprawdzając bezpieczeństwo czy słabości danej witryny, musimy znaleźć takie strony, czy któryś z projektantów nie zrobił to właśnie w ten sposób. W tym przypadku to jest proste zadanie, które nam ma znaleźć panel administratora. Mamy przeszukać najbardziej popularne serwerowe ścieżki czy katalogi i znaleźć właśnie tam tą podstronę, w której będzie znajdował się panel administracyjny. Do tego celu możesz skorzystać także z narzędzia GoBuster i listy najpopularniejszych katalogów w sieci. Różne mamy narzędzia, które pozwalają przeszukać strony pod kątem najbardziej popularnych katalogów, plików czy też innych elementów. W tym przypadku sugerowany jest GoBuster, w ramach którego możemy znaleźć właśnie tą stronę. Są też inne, ja pokażę tutaj też inne. I w momencie, gdy znajdziemy ten panel, mamy wówczas odpowiedź do zadania. Tu jest jeszcze pewna podpowiedź, że możemy wyszukać w swoim systemie pliki z najbardziej popularnymi katalogami. Możesz to zrobić pod ścieżką USR Shared Word List. Kali Linux ma to do siebie, że to jest narzędzie do przeprowadzenia testów bezpieczeństwa, analiz. W Linuxie często w katalogu USR Share znajdują się różnego typu przydatne informacje, czy dokumentacja, czy inne dodatki. W tym przypadku USR Share Word List będzie znajdowała się baza różnych słowników, różnych najpopularniejszych elementów, które w tym przypadku warto wykorzystać. Zacznijmy rozwiązywać to zadanie. Przejdźmy na stronę. Mamy zwykłą stronę, w której mamy panel administracyjny. Co możemy zrobić? Możemy zawsze sprawdzić takie najbardziej popularne rzeczy. No, jak już o tym wspominaliśmy, jest taka strona robots.txt, czyli taki plik, w którym zawarte są pewne zasoby w obrębie naszej strony, które mają być indeksowane czy sprawdzane przez roboty. W tym przypadku sprawdziliśmy, nie ma tej strony. Można również sprawdzić sites, XML, czyli miejsce, jest również dokument, w którym jest zbudowana, określona cała struktura strony. Ale przeszukiwanie ręczne, tak jak wspomniałem, to jest bardzo pracochłonne i czasochłonne i tak się nie robi. Zajmuje to za dużo czasu. Użyjmy automatycznych narzędzi. Do tego celu, w tym celu otwórzmy katalog, terminal i sprawdźmy różne narzędzia. Ja powiem różne. Jednym z nich może być DIRB. W tym przypadku mamy tutaj szereg parametrów, które pozwolą nam wykonać przeszukanie naszej strony. Tutaj jest tryb tekstowy, czyli tryb wiersza poleceń. Wiersza poleceń, czyli polega to na tym, że mamy tutaj dostęp i możemy pisać wyrażenie regularne, czyli jakieś komendy, które pozwalają wykonywać pewne zadanie. Są różne podejścia. Administratorzy, testerzy najczęściej używają takich podejść czysto terminali, czyli takich wierszy zapytań, ponieważ przy pomocy jednej linijki mogę wykonać
operacje, które wcześniej w okienku musiałbym zrobić przy pomocy np. 5-6 kliknięć, tak? Albo nawet 20, a w tym przypadku za pomocą jednego wiersza poleceń mogę to właśnie wykonać, więc czasami to jest szybsze, czasami można zrobić w inny sposób. DIRB mamy tekstowe, DIRB Buster, jest to OWASP-a narzędzie. Mamy tutaj piękne okienkowe, gdy ktoś lubi, proszę bardzo, możemy również wykorzystać okienkowe. Jakie mamy jeszcze? GoBuster, czyli na przykład to, które akurat w tym przypadku sugerowane jest w zadaniu. Przejdźmy do rozwiązania tego zadania, ale wcześniej jeszcze sobie zobaczmy, bardzo ważne zwrócić uwagę, gdzie możemy zdobywać pewne listy, bo w tym przypadku, w tym zadaniu musimy podać word list, directory word list. Na GitHubie jest taki sec list, gdzie mamy różnego typu listy. Już wykorzystywaliśmy to jako listy haseł, czy listy katalogów. Właśnie w tym przypadku możemy sobie stąd pobrać, czy listy znowu różnych, najbardziej popularnych nazw, elementów, które chcemy sprawdzić. Także to jest to miejsce, gdzie możemy to zrobić. No w naszym przypadku najprostszy sposób mogę zrobić na przykład przy pomocy DIRB. Poszerzmy sobie terminal i tutaj widzimy ścieżkę. Mamy ścieżkę, którą musimy wykonać, ścieżkę polecenia. Tak zazwyczaj w przypadku, gdy mówimy, że coś jest dostępne z poziomu terminala, na pewnym etapie już zaawansowania, często będziemy właśnie wykonywać te operacje w terminalu, to widzimy tutaj, trzeba podać polecenie DIRB, czyli wywołujemy to zapytanie, czyli wywołujemy ten tool, to narzędzie. Następnie musimy podać URL base, czyli musimy podać nazwę URL-a, czyli adres IP, często czy nazwę domenową, czyli to, co ma w naszym przypadku, to jest adres naszej strony, którą badamy. I następnie podajemy word list files, czyli możemy podać różne pliki z hasłami, no w tym przypadku nie hasłami, tylko katalogami, które chcemy sprawdzić, ponieważ chcemy znaleźć ten katalog, który jest ukryty. I pewne opcje, tak? To w zależności opcji są, co chcemy wykonać. Sprawdźmy teraz, jak w naszym przypadku to będzie. Opcje, tak jak widać, tutaj nam się wyświetliły. Mamy szereg różnych flag. Tak się podaje w systemie Linux, że podajemy flagę i jakiś pewien parametr, prawda? Pobieramy sobie nasz adres IP, czyli naszą stronę, w tym przypadku nasz adres URL. Adres URL składa się z adresu IP. Wpisujemy sobie DIRB i wystarczy tyle. On automatycznie używa swojego własnego słownika haseł, czyli wystarczy wpisać DIRB i na adres naszej strony. W tej chwili widać, jak wszystko nam jest przeszukiwane. Generowanych będzie 4612 wyrażeń, tych katalogów i teraz na bieżąco widzimy podgląd, jak sprawdzane są różne podkatalogi. Widzimy sobie, że dwie strony już znalazły się. Mamy stronę admin i admin PHP, mamy code 200, czyli że wszystko jest poprawne. I wielkość odpowiedzi 2870, czyli widzimy, że mamy już katalog admin. To jest bardzo proste w tym przypadku zadanie. Zadanie, można było nawet je zgadnąć, ale w innym przypadku może być to bardziej skomplikowane. I wpisujemy i mamy naszą flagę. Czyli tą flagę musieliśmy zdobyć. Mamy podkatalog admin. To, tak jak wspomniałem, jest dosyć proste zadanie. Zobaczmy, jak możemy to wykonać, to zadanie przy pomocy innych narzędzi. To już możemy przerwać, no bo już znaleźliśmy tą flagę, znaczy ten katalog, który szukaliśmy. Normalnie warto było przeszukać całą bazę, gdy szukamy innych. Użyjmy teraz sobie GoBuster. Zawsze wpisując GoBuster, my mamy w tym momencie, wyświetla nam się bez żadnych parametrów. Możemy zobaczyć, jakiego typu parametry możemy określić. W tym przypadku możemy zobaczyć available commands, czyli co możemy zrobić. Dir, czyli mamy uses directory file brute force mode, czyli może używać, będzie wyszukiwał katalogi lub pliki przy pomocy metod siłowych, czyli inaczej z angielskiego brute force, czyli będzie spróbował różnych możliwości, które mu podamy. Mamy DNS, również poddomeny DNS-owe, vhosty, wirtualne hosty, help about any comment. To akurat jest w komendach, że nam wyświetli pomoc, co możemy poddać. Dobrze, zacznijmy szukać, tylko w tym przypadku mamy dir, no i co nam mówi? Error, required flag, URL, tak? URL mamy, musimy podać GoBuster, dir, musimy podać URL, ale też mamy word list, not set, czyli mamy nieznaleziony
słownik. W takim przypadku musimy sobie zobaczyć, jak podajemy adres URL. Nie mamy wprost, więc wpisujemy sobie polecenie help i mamy listę wszystkich flag. Jak sobie zobaczymy, widzimy, gdzie mamy -u, musimy podać the target URL. Często taka umiejętność jest bardzo przydatna, gdy nauczymy się tak wyszukiwać, szukać pewnych flag. Flagi, czy to jest opcja, czyli która pozwala nam uruchomić właśnie program z odpowiednimi parametrami, tak? W tym przypadku widzimy U to jest URL małe U, a małe W to mamy word list. No i wpisujemy sobie GoBuster -u. Wpisujemy sobie nasz adres IP, znaczy to jest adres URL, który jest w tym przypadku adresem IP. Wklejamy, wpisujemy sobie word list i tutaj wpisujemy sobie, zgodnie z podpowiedzią zadania, możemy wykorzystać USR, share, word list i teraz jak naciśniemy tab, to wyświetli, bo nie wiem jak się te słowniki nazywają, naciśniemy tabulator, to wyświetlą nam się różne podkatalogi. Widzimy tutaj, że mamy Dearbuster, czyli mamy specjalne listy pod Dearbuster, pod to konkretnie, bo my używamy GoBuster, ale Dearbuster to jest inna aplikacja, czy Dirb, widać, mamy Dearbuster, one same w sobie posiadają te słowniki. Dirb pobrał automatycznie, w przypadku GoBustera musimy podać słownik. My weźmiemy sobie w Dearbuster, wyświetliliśmy sobie różne słowniki, no i mamy directory list, small, medium lub po prostu directory list 1.0. Podajemy sobie to, directory list 1.0 txt i uruchamiamy. Error unknown short flag U, no tak, nie podaliśmy sobie, co chcemy zrobić, czyli dir. Tak, że szukamy katalogi. I pięknie mamy tutaj interfejs tekstowy, który pokazuje nam jak przeszukiwanie stron, indeks znaleziony jako pierwsza strona, 200 statyk i mamy nasze admin, czyli widać, że witamy progres, ile stron zostało zbadanych, mamy nasze admin, mamy status 200, czyli OK, czyli również widzimy, że strona została znaleziona. Możemy zobaczyć indeks, to jest właśnie ta strona, która jest standardowo wczytywana. Static, ona przekierowuje nas gdzieś i mamy 403 forbidden, tak? Czyli to mamy dostęp, chcę uzyskać dostępu do katalogu, który jest zabroniony w tym przypadku, w tym zadaniu. Ale wróćmy do zadania. Jeżeli wpiszemy sobie nasze pod katalog, który znaleźliśmy, czyli admin, uzyskujemy flagę, to już możemy poczekać do końca. Widzimy, mamy w sumie 141 000 obiektów, które zostanie sprawdzone. W tym przypadku nie będziemy czekać aż tyle. Przerwaliśmy to, Ctrl+C, skopiujemy naszą flagę, wpisujemy do zadania i zadanie zostało poprawnie wykonane.